Cześć, w tym filmie zabiorę Was do najstarszej dżungli na świecie, która liczy 130 milionów lat. Spędzę noc w jaskini w malezyjskiej dżungli. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że nic mnie tutaj nie zjadło. Taman Negara w sercu Półwyspu Malajskiego to najstarszy las deszczowy świata, który jest domem dla tygrysów, słoni oraz setek innych gatunków zwierząt. Dżungla obfituje w liczne jaskinie oraz wioski rdzennych plemion Orang Asli, które żyją w tym miejscu od tysięcy lat poza współczesną cywilizacją. Znajduje się tu również najdłuższy na świecie system mostów linowych zawieszonych w koronach drzew, oferujący niesamowite widoki z wysokości 45 metrów. Zanim jednak udamy się w głąb dżungli, odwiedzimy sanktuarium dla słoni, które straciły swoje siedliska z powodu wyrębu lasów deszczowych pod plantację palmy olejowej, oraz wioskę Kuala Tahan, która nazywana jest bramą do dżungli. Zapraszam na kolejny film pełen niezwykłych przygód, dzikich zwierząt i pijawek. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. W tym odcinku zabieram Was do najstarszej dżungli na świecie, a konkretnie do Parku Narodowego Taman Negara w Malezji. Jeżeli chodzi o dżunglę w Malezji, no to większość osób myśli, że prawdziwa dżungla jest tylko na Borneo. Okazuje się, że jednak nie. Również na kontynencie mamy kilka bardzo ciekawych miejsc, a takim największym i najbardziej dzikim obszarem leśnym jest właśnie Taman Negara. Taman Negara w języku malajskim znaczy po prostu Park Narodowy. Tak więc bardzo często w ogóle spotkamy tutaj tą nazwę z jakimś dodatkowym członem, czyli nazwą danego parku. Ten, jako że był założony pierwszy, nazywa się po prostu Park Narodowy i tyle. Najłatwiej dotrzeć tutaj wynajętym samochodem. Z Kuala Lumpur jest jakieś 250 km, ewentualnie można tutaj dojechać prawie na miejsce pociągiem, a ostatnią część podróży pokonać łodzią po rzece, co jest już przygodą samą w sobie. Z Melaki, którą mogliście obejrzeć w poprzednim odcinku, ruszamy w stronę serca Półwyspu Malajskiego, gdzie zachował się najstarszy kompleks pierwotnej dżungli na świecie. Ale zanim tam dotrzemy, zatrzymujemy się jeszcze na kilkudniowy odpoczynek w górskich okolicach Kuala Lumpur. Jeśli jesteście ciekawi, jak mieszka się w takim miejscu, tak na kanale znajduje się osobny krótki film na temat warunków życia w Malezji. Link do tego materiału znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Po kilkudniowym resecie ruszamy w głąb malajskiej dżungli, ale zanim dotrzemy do wrót Taman Negara, zatrzymamy się jeszcze na chwilę w sanktuarium słoni. Malezja raczej nie kojarzy się ze słoniami. Jeżeli ktoś chce zobaczyć słonie, to raczej jedzie do Tajlandii, Sri Lanki, Indii. Ale okazuje się, że tutaj słonie też żyją, zarówno w stanie dzikim, jak i są różnego rodzaju sanktuaria. Aczkolwiek nie wiem dlaczego nie zrobili z tego atrakcji turystycznej, nie jest to promowane w żaden sposób i ciężko w ogóle znaleźć informacje. Ale okazało się, że słonie tutaj są. I mało tego, możemy je zobaczyć zupełnie za darmo. Jakieś 1,5 godziny jazdy od Kuala Lumpur znajduje się jedno właśnie z takich sanktuariów, do którego wstęp jest darmowy. Chodzę, szukam, gdzie jest haczyk.
Ale wydaje się, jakby tego haczyka nie było. Po prostu państwo opiekuje się słoniami i te słonie tutaj są. W Malezji słonie nie są wykorzystywane już od dawna do celów takich zarobkowych, żeby one musiały pracować. Można się tu w pewnych miejscach, z tego co widziałem, przejechać na takim słoniu, ale jest to raczej rzadkie i nie zrobili z tego atrakcji turystycznej. Jest kilka sanktuariów, jak to nazywają, gdzie te słonie sobie po prostu żyją. To jest akurat darmowe, są też płatne, ale to są kwoty rzędu 20, 30, 40 zł za wejście do czegoś takiego, więc bardzo niedużo w porównaniu z Tajlandią czy Sri Lanką. Kilkadziesiąt kilometrów stąd leży też takie sanktuarium, do którego wstęp jest za darmo, ale możemy się wykąpać ze słoniem za 40 ringgitów. Pamiętam, że w Tajlandii kiedyś za coś takiego płaciłem ponad 200 zł. I jak w Tajlandii większość tych słoni wcześniej pracowała jako słonie do jazdy. Kiedy turyści przestali za to płacić, zobaczyli, że można zrobić biznes inaczej i robią sobie takie sanktuaria, gdzie niby te słonie są przyjazne, grzeczne, no i też możesz wykąpać się z nim, ale taki słoń, żeby był grzeczny, no to najpierw musi zostać mocno wychłostany kijem i dźgany taką dzidą specjalną, żeby po prostu złamać jego naturę dziką. Więc nie wierzcie w to, że słoń z własnej woli będzie się z wami kąpał. Można właśnie przyjechać do takiego ośrodka, z tymi słoniami poobcować. Też ma tu być zaraz jakiś show karmienia. Zobaczymy, jak to wygląda, bo one są tutaj z elektrycznym pastuchem, więc de facto no, nie podejdą chyba do nas, bo się po prostu boją tego prądu. Ale to mi się właśnie podoba. One sobie tutaj żyją, może wybieg nie jest za duży, ponoć tam jest ich też więcej. I tak to powinno wyglądać, że nikt tych słoni właśnie nie zaczepia, nie zmusza do niczego. I tutaj proszę, słoń bardzo przyjaźnie. Można go sobie złapać za trąbę. Odbywa się tutaj też taki show, przypomina mi to trochę cyrk i nie bardzo mi się to podoba, bo w Państwowym Ośrodku Ochrony Słoni nie powinno mieć coś takiego miejsca. Tutaj ktoś na tych słoniach jeździ, czyli wiadomo, że używają tych pał, no może nie tutaj przed publicznością. Niby ma to na celu podnoszenie świadomości Malajów w zakresie ochrony słoni. I taki cyrkowy show, że one tu coś podnoszą, podają, chodzą po wodzie drewna i tak dalej. Słoń nie nadąża zjadać. Jak zastanawiacie się, co je słoń, to lubi właśnie tę trzcinę cukrową. Ośrodek ten zajmuje się pomocą chorym słoniom. Ten widać, że ma właśnie złamaną nogę. I są tu też słonie, które straciły swoje siedliska, w których żyły, dlatego że wycina się bardzo wiele dżungli pod plantacje palmy olejowej, pod nowe osiedla, miasta. No i słonie po prostu nie mają gdzie mieszkać, więc siłą rzeczy coś trzeba z nimi zrobić. Część jest przesiedlana do parków narodowych, część po prostu trafia tutaj. Tylko jak na państwowy ośrodek, to właśnie nie powinni robić z tego cyrku. Fajnie, gdyby po prostu one tutaj sobie żyły, można by było je nakarmić. Jak dla mnie to wszystko wystarczy. Przynajmniej dobrze, że nie ma przejażdżek na słoniach, że chociaż tego nie praktykują. Azjaci mają zupełnie inne podejście do zwierząt niż my, więc nie można tego oceniać naszymi kategoriami. Oni myślą zupełnie inaczej i cieszę się, że w ogóle cokolwiek robią w tej sprawie, a nie jest to zastawione samemu sobie albo było oddane sektorowi prywatnemu, który zrobiłby z tego po prostu biznes. Wstęp jest darmowy, ale można tutaj kupić trzcinę cukrową. Taki mały pęczek kosztuje 3 ringgity i pokarmić sobie dowolnego słonia. Są tutaj też kąpiele ze słoniami. Ze względów właśnie ich ochrony liczba ograniczona jest tylko do 100 osób dziennie, więc można się wcześniej zapisać na taką kąpiel. Jest tutaj też ścieżka dendrologiczna i można zobaczyć, jakie tutaj drzewa rosną. Znaczy ogólnie można je zobaczyć, tu są podpisane, więc dowiedzieć się, jak się nazywają. Tu jest na przykład drzewo cynamonowe, tam rośnie sobie właśnie durian. Okolica ogólnie słynie z plantacji duriana. Znajduje się tutaj również takie mini muzeum, galeria, z której możemy się dowiedzieć o ochronie słoni w Malezji. Polowania na słonie zostały zakazane w 1970 roku i od tamtej pory już mają względny spokój poza utratą siedlisk. Oczywiście słonie też były wykorzystywane do pracy. Tutaj zdjęcia z 1985 roku, jak jeszcze pracują przy wyrębiu dżungli. To jest to, o czym właśnie mówiłem wcześniej, że Azjatom nie wytłumaczy się nic w muzeum, nie wytłumaczy się nawet wyświetlając film,
Ich to nie interesuje. Zobaczcie, muzeum jest puste, tu nie ma w ogóle nikogo. Dlatego oni muszą mieć cyrk, muszą mieć show. I wtedy cokolwiek może do nich dotrze. Co z tego, że tu wszystko to jest napisane o tej ochronie słoni, ogólnie ochronie różnych zwierząt. Oni tego nie będą czytać, bo to nie jest atrakcyjne, żeby sobie zrobić z tym zdjęcie na Instagram. No niestety, ale tak to działa. I takie ogłupienie już w Europie też nam powoli następuje. Są tutaj trzymane słonie, które w różny sposób zostały kalekami, są chore, bądź po prostu utraciły swoje siedliska do życia. No wielka różnica w porównaniu do Tajlandii i Sri Lanki, gdzie zrobiono z tego bardzo komercyjny biznes. Zauważcie, że nie ma tu w ogóle ludzi. W to miejsce nie dojedziemy komunikacją publiczną, więc w zasadzie wchodzi w grę tylko wynajęcie auta. Nie spotkałem się też z żadnym biurem, które oferowałoby tutaj wycieczki, a słoniki czekają na nas, żeby dać się pogłaskać, nakarmić i można tutaj zostawić jedynie datek. Ewentualnie każdym wsparciem będzie na pewno zakup dla nich trzciny cukrowej, którą uwielbiają tutaj pochłaniać. Kupujemy za trójkę po prostu pęczek trzciny i możemy je sobie karmić do woli. Tłumów nie ma. Na pewno jeżeli ktoś nie dotykał słoni, bo pewnie każdy widział w zoo, ale każdy, kto chciałby nakarmić słonia własnoręcznie, to myślę, że będzie zadowolony z tego miejsca. Na pewno jest to lepsza atrakcja niż okrzyczane, komercyjne do bólu Cameron Highlands. Malezja to jednak też dwa światy. Jak wyjedziemy sobie niecałe 2 godziny z nowoczesnego Kuala Lumpur, gdzie tam niektóre rozwiązania technologiczne i budynki są dużo bardziej zaawansowane niż w Europie, tak już mamy taki krajobraz. Tutaj mieszkają lokalne plemiona Orang Asli, aborygeński lud. Nie trzeba wcale jechać na Borneo właśnie, żeby coś takiego zobaczyć. Mieszkają jeszcze w takich właśnie tradycyjnych drewnianych domach na palach. Ma to 2 powody. Raz, że jak są ulewne deszcze, zalewa tutaj woda, no to wtedy dom jest podniesiony, więc ich nie zaleje. No i po drugie jest chłodniej, bo pod podłogą jest przewiew powietrza, więc po prostu w te upalne dni jest chłodniej. No, niektóre domy były kryte strzechą, jeszcze te starsze już w nowych widać blachę falistą. Oprócz tego, że wygląda to tak jak z poprzedniej epoki kamienia łupanego, stoją samochody nowe. Znaczy, może nie nowe, ale nie pasują zupełnie do tego krajobrazu. Jeszcze przed II wojną światową Malezja prawie cała była porośnięta dżunglą, a dziś na części kontynentalnej tych dziewiczych lasów zostało naprawdę bardzo niewiele. Wszystko wyrżnęli pod plantację palmy olejowej. Tak więc jak sobie jedziemy, tak wszędzie są palmy, palmy, palmy. Kilka parków narodowych, gdzie możemy zobaczyć taką dziką przyrodę, a reszta to są plantacje. Na Borneo jest trochę lepiej, aczkolwiek też większość lasów wyrżnęli pod plantacje, zarówno po stronie malezyjskiej, jak i indonezyjskiej. No i niestety zwierzęta nie mają gdzie żyć. Kiedyś tutaj mieszkały słonie, nosorożce, tygrysy, orangutany. Ostatnie kilkadziesiąt kilometrów droga wiedzie już przez dżunglę. Mijamy po drodze tylko liczne stada małp, gdzieniegdzie są też znaki ostrzegające przed tapirami. Tak, można tutaj spotkać tapiry, jeżozwierzę czy dzikie słonie. Mam nadzieję, że uda się zobaczyć jakieś właśnie dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Punktem wypadowym do parku Taman Negara jest wioska Kuala Tahan. Są tu głównie homestaye, restauracje. No i jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to będzie to chyba jeden z najgorszych w Malezji. Pokój tutaj w takich barakach 170 ringgitów ze śniadaniem. Łóżko w środku i klimatyzacja. No tyle dobrego. Jest bardzo gorąco, pomimo że jest późna noc. Padł deszcz, troszkę się ochłodziło, ale przed deszczem było jakieś, nie wiem, 28 stopni. Jest tutaj mnóstwo cykad, mnóstwo chrząszczy, mnóstwo gekonów, żab i to wszystko widać, że ta dżungla żyje. Jak przejeżdżałem przez tą wioskę, to zdziwiło mnie, że jest tutaj aż tylu turystów zagranicznych. Jak w takich, powiedzmy, komercyjnych miejscach typu Cameron Highland, Malacca, Penang było mnóstwo turystów Malajów, Chińczyków, Koreańców.
tak tutaj Azjatów za bardzo nie ma. Jest biały turysta. Backpacker, gogusie, wycieczki, no różna klientela, ale bym powiedział, że 80% to jest turysta z zachodu. Pomimo, że ciężko tu dotrzeć, autobus z Kuala Lumpur kosztuje tutaj aż 90 ringgitów w jedną stronę. Jest turystów mnóstwo. Chodzi o noclegi, to większość tutaj tych tańszych, popularnych serwisach rezerwacyjnych już została wyprzedana. Nawet jak dzisiaj chciałem zarezerwować trekking do dżungli na jutro, tak miejsc już nie ma. Więc jutro się tutaj pokręcę samodzielnie, pokażę Wam, co można zobaczyć samemu, a w piątek ruszamy z grupą na dwudniowy trekking po dżungli z noclegiem w jaskini. Więc mam nadzieję, że będzie tutaj jakaś już dawka naprawdę dziczy. Z wizytówką tego parku, czy ogólnie Malezji, malezyjskich lasów, są właśnie takie mosty linowe. Naprawdę nigdzie nie widziałem tyle cykat co tutaj. I wydają one bardzo ciekawe dźwięki. Niektóre nawet coś w rodzaju miauczenia kota. I oprócz tego wszędzie są gekony i są naprawdę olbrzymie. Wszędzie uciekają sobie gekony. A ten się boi, piszczy. Dźwięki niesamowite. Ale są to też większe jaszczurki, takie z 30 cm. Ale one bardziej się boją, uciekają od razu. Śniadanie w tym obiekcie kosztuje 35 ich waluty ringgitowej. No i powiem szczerze, że no nie jest to warte nawet dychy, bo gówno straszne. No nie ma co nałożyć. Ja sobie nabrałem trochę tylko nudli, kawałeczek ogórka, pomidora i to są jakieś takie placki ryżowe, no i te pufy chińskie. Nie bierzcie tu po prostu śniadań nigdzie, bo ponoć wszędzie wyglądają podobnie. Tak na siłę pod białego turysta jest skomponowane, ale to nie nadaje się do spożycia. No pewnie za te pieniądze, bo za 10 ringgitów można zjeść porządny obiad. Znaczy mogę sobie tego więcej nałożyć, a nic innego nie ma. Jest to najgorsze śniadanie, ogólnie najgorszy posiłek, jaki do tej pory jadłem w Malezji. Nawet to coś, co miało imitować sok ananasowy. No nie mogę wypić tej szklanki, nie nadaje się to do spożycia. Najlepszą rzeczą jest ciastko, które nie ma żadnego smaku, więc bynajmniej nie jest niedobre. No, można się zapchać. Nie wiem, może mi się tak po prostu wydaje, bo Malezja ma bardzo dobre jedzenie i jak nagle się spadnie na coś takiego, to jest ciężko. I tu nawet zdaje się mięsa nie ma. Gdyby ktoś chciał, to chyba tylko są nuggetsy takie z worka. W hotelu jest też brodzik o głębokości jakichś 40 cm z trochę zielonkawą wodą. Także na full wypasie, no nie powiem. Przystań promowa w Kuala Tahan, to właśnie stąd można przedostać się na drugą stronę rzeki do właściwego parku Taman Negara. Po wstępnym rozeznaniu już widzę, że jednak najtaniej, aby się dostać do tego miejsca, będzie wynająć po prostu samochód w Kuala Lumpur i sobie tu przyjechać. Sam koszt przyjazdu w dwie strony wynosi 200 ringgitów komunikacją publiczną. Nie pływają już tutaj łodzie z Jeremaku, czyli miejscowość, do której dojeżdżał pociąg. Można było sobie tu przepłynąć łodzią. Łodzie zostały zlikwidowane i teraz są tylko busy, więc no około 200 ringgitów, żeby tutaj obrócić w dwie strony w Kuala Lumpur, a ceny wycieczek z KL to już zaczynają się od 500 ringgitów, żeby tutaj przyjechać na jedną noc, więc dość sporo. Na drugą stronę można się przedostać tutaj łódką za 1 ringgita. Też są tutaj na wodzie knajpy, w których no w sumie jedzenie jest podłe, ale tanie. Nie ma innego wyjścia, no trzeba gdzieś tutaj coś jeść. Płyniemy sobie za 1 ringgita na drugą stronę rzeki. Nikt tutaj nie czeka, aż łódź się zapełni. Nawet jedna osoba może popłynąć za 1. Cena jest od razu napisana, więc nikt nas nie może tutaj skroić.
jakby się ktoś wybierał na własną rękę do parku. Kara za to 1 000 000 ringgitów albo 7 lat więzienia, do 7 lat. Przy wejściu do parku znajduje się też jeden resort, tak więc można się przespać u samych wrót parku i ceny tutaj za pokój zaczynają się od 450 ringgitów. I właśnie dostajemy wtedy taki domek. Nie warto wchodzić tutaj na własną rękę, bo bilet jest śmiesznie tani, kosztuje aż 1 ringgita, tak? 1 ringgita. Jest to chyba najtańszy park narodowy, w jakim w życiu byłem. Oczywiście nie licząc tych bezpłatnych, bo jest dużo na świecie bezpłatnych. Plus płacimy 5 ringgitów licencja na fotografowanie. Niezależnie czy używamy aparatu, czy używamy smartfona, trzeba tą piątkę uiścić. Czy to ktoś sprawdza? Raczej wątpię. No i są tutaj też mosty wiszące i to są chyba też jedne z najtańszych, nie licząc tych darmowych, z najtańszych na świecie, bo bilet kosztuje tylko 5 ringgitów. Na Borneo za coś takiego chyba od 50 ringgitów w górę, więc bardzo dużo. Tuż przy wejściu do parku są akwaria. O, i tu widać rybę, jest naprawdę bardzo duża, tylko woda jest tak czarna, tak brudna, że jeżeli ryba nie jest przy samej szybie, tak nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć. No, szkoda, bo zapewne mają tu fajne ryby rzeczne, potężnych rozmiarów. Po parku można się poruszać po kilku świetnie przygotowanych trasach i tutaj możemy przejść samodzielnie, więc wystarczy zapłacić tego ringgita. Trasy są fajnie oznaczone, większość jedzie przez tego typu właśnie kładki, wśród tutaj drzew czy jakichś bagien. Będzie to prosta trasa dla każdego. Jeżeli chcemy zaś wejść głębiej w dżunglę, musimy już skorzystać z przewodników i wycieczek tutaj zorganizowanych. Poruszać samodzielnie się poza tymi szlakami przy wejściu do parku nie można. Kiedyś można było sobie spać tutaj ponoć w takich altankach, w jaskiniach, po uiszczeniu też groszowej opłaty, no ale zostało to zablokowane. Być może były jakieś wypadki, nie wiem. Teraz, żeby wejść głębiej, trzeba skorzystać z wycieczki, co też Wam pokażę. Malezja posiada 28 parków narodowych, z czego tylko 5 znajduje się na Półwyspie Malajskim. Pozostałe znajdują się na Borneo. Niestety tutaj rabunkowa wycinka dżungli pod plantację palmy olejowej praktycznie przetrzebiła całą tą część kontynentalną i zostały tylko niewielkie skrawki dżungli, takie jak ten. Park Taman Negara położony jest w samym centrum Malezji i znajduje się tutaj najstarsza dżungla na świecie. Tak szacują naukowcy, że ta dżungla ma 130 milionów lat. Na szczęście nikomu nie udało się jej do tej pory wyciąć i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji Malezji są wiszące mosty, Canopy Walk. Nie inaczej jest w parku Taman Negara. Najwyższe są zawieszone w koronach drzew na wysokości 40 metrów, więc całkiem sporo. To wszystko się bardzo telepie-chybocze, więc jak ktoś ma lęk wysokości, to może się tu naprawdę zesrać. Więc nie jest to atrakcja niewątpliwie dla każdego. A tak wygląda świat z drugiej strony. Jak widzicie, na dół do dna lasu mamy naprawdę daleko. Jadąc do tego parku nie spodziewałem się zbyt wiele, tym bardziej będąc wcześniej kilkukrotnie na Borneo, w tamtejszych dżunglach, które uchodzą za jedne z najdzikszych na świecie. Spodziewałem się tutaj, że nie będzie za wielu zwierząt. A już przy samym wejściu do parku tutaj bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo jest sporo małp, mnóstwo motyli, warany, dużo ptaków, których nigdy wcześniej w życiu nie widziałem, więc naprawdę jest ciekawie, a żyje tutaj naprawdę wiele zwierząt. W tym dzikie słonie, tygrysy, tapiry, dużo różnych gatunków dzikich kotów, więc naprawdę jest to zobaczyć. Kwestia, aby tylko dopisało szczęście. Na szczęście w parku są... jak mnie rybki tu skubią. Na szczęście w parku są też rzeki, w których można się schłodzić w ten upalny dzień. Ale są tutaj różne ryby. Niektóre ważą nawet po kilkadziesiąt kilo. Mnie właśnie coś tu podskubuje, ale raczej coś mniejszego, bo już bym nie miał nogi czy ręki. Widzę, że interesują ich moje włosy. O. Także mamy tutaj od razu darmowe fish spa. Obskubują z każdej strony.
Na szczęście nie ma krokodyli, więc można tutaj pływać do woli. Cały czas jestem tutaj podskubywany z każdej strony. Może to są właśnie piranie, bo są w tych rzekach, żyją. Można je zjeść na lokalnych straganach. Ale nie krwawię, więc nie objedzą mnie raczej do kości. Niby ten park jest komercyjny do bólu jak na Malezję, tak wszyscy turyści tłoczą się tylko w zasadzie u wejścia. Szczerze mówiąc, to przeraziłem się przyjeżdżając tutaj, ilu siedzi turystów zachodnich w knajpach i myślałem, że tak samo będzie tutaj na ścieżkach, jednak nie. Poza Canopy Walk wystarczy, że pójdziemy na jakikolwiek inny szlak, no i w zasadzie nie spotkamy nikogo, a to są tylko szlaki te, które można zwiedzać samemu. Więc co będzie dalej? I z tego co widziałem, większość turystów ma wykupione jakieś wycieczki i tu idzie z grupą, z przewodnikiem, a samodzielnie praktycznie chodzi mało kto. Boją się może, nie wiem, węży, robaków. Nic tu takiego nie ma. Są różne ciekawe owady, ale żeby coś nas chciało tutaj zjeść, zaatakować, nic z tych rzeczy. Tak samo od wszystkich tutaj turystów bardzo śmierdzi różnymi środkami na komary. A komarów tu nie ma. Ja się niczym nie pryskałem. Nie ugryzł mnie ani jeden. Latają jakieś muszki, czasem przysiądą po prostu na głowie i to wszystko. Nie ma żadnych komarów. Ja nie wiem, gdzie są te komary, co ludzie piszą, że tutaj tak gryzą. W porze deszczowej rozumiem, pewnie jakieś są. Ale jak jesteśmy tu w porze suchej, to nie ma naprawdę żadnych komarów. Są i momenty trudniejsze. Jeżeli zejdziemy już z tych kładek, to robi się trochę ciekawiej. Wody nie ma teraz dużo, bo jest pora sucha. Są momenty, gdzie są i liny, trzeba się tutaj, czy nie trzeba, ale można się posiłkować liną, żeby wspiąć się troszeczkę na górę. No i dobrze, szlaki są o różnym poziomie trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. W Malezji często możemy spotkać takie pluszowe albo gliniane tygrysy i nie stoją one tutaj dla ozdoby albo dla zabawy przez dzieci, tylko po prostu odstraszają małpy. Małpy boją się właśnie tygrysów i tutaj każdy wózek sprzątający, widzicie, ma tygrysa, każdy śmietnik. Na dachach też często siedzą po to, żeby małpy nie wyjadły śmieci, czy nie wyjadły, nie porozrzucały. Po dzisiejszym ohydnym, ekskluzywnym śniadaniu w eleganckim resorcie dla białych turystów, na którym nie było co zjeść, pomyślałem, że być może będzie lepiej na lokalnym food courcie. Całego food courtu jest otwarta tylko jedna knajpa, kilka kilometrów od przystani pobudowano właśnie dla miejscowych taki nowoczesny food court, ale nie chwycił. Nie chcą tu jeść, nie wiem gdzie jedzą, bo knajpy są tylko dla turystów. Cóż mogę rzec, kolacja była ohydna, jedna z najgorszych w Malezji. Jak pogłoski opowieści, że w Taman Negara jest najgorsze jedzenie w Malezji, chyba są prawdziwe, a nie wierzyłem w to. Pseudo-zachodnie jedzenie jest robione, ale nie, lokalne też jest niedobre. W wiosce też nie ma za wiele możliwości, żeby coś zjeść. Dosłownie kilka knajpek na lądzie, bardzo wątłych. No i są takie ciekawe knajpy właśnie na wodzie. Barki po prostu na wodzie, na rzece. Jest ich tu bodajże 6, a może i więcej. Ceny są wyższe niż normalnie w Malezji, ale i tak jest tanio. Nie ma tutaj też żadnego życia nocnego, nigdzie nie gra muzyka, nie słychać żadnych krzyków. Taka cisza, kontemplacja, jakby każdy słuchał dźwięków natury. Więc można się tutaj naprawdę dobrze wyciszyć. Cisza, spokój, relaks. Przeglądałem tutaj trochę menu na takiej barce. No i na przykład Milo Ice kosztuje 6 ringgitów.
a przed chwilą na foodcourcie dla lokalców płaciłem za nie 2, więc cena jest razy 3. Najtańszy ryż z warzywami kosztuje 8, a tam mieliśmy 2 dania z rybą za tą cenę. 2 dania z rybą w cenie tutaj jednego samego ryżu. Nudle są od 10 ringgitów. Tutaj jak chcemy zjeść już jakiegoś seafooda, no to już jest 25. Niby jest to barka taka dziadowska, wygląda jakby miała zatonąć. A jaką furą, jakim nowym pick-upem jeździ sobie właściciel. Często to tak wygląda, że jest właśnie stragan, taki jakby się miał rozpaść, jakby go, u nas by go w Polsce sanepid w jeden dzień zamknął, a podjeżdża nowiutkim jakimś SUV-em albo Porsche właściciel pod ten stragan. Pozory czasem mylą. Śniadanie na lądzie jest o połowę tańsze niż w restauracjach na barkach rzecznych. I muszę zmartwić niestety wszystkich pijaków, bo to jest wioska wolna od alkoholu. Więc takie rzeczy też są możliwe w Malezji. Jako że poza kilkoma szlakami po parku nie można poruszać się na własną rękę, po śniadaniu udajemy się na zarezerwowany wcześniej 2-dniowy trekking po dżungli. Wiele osób rezerwuje tego typu atrakcje z wyprzedzeniem bezpośrednio na stronie parku, który ma w ofercie dość drogie pakiety pobytowe lub przez pośredniczące w tym agencje turystyczne. Jeżeli chcecie zrobić to dużo taniej, wystarczy przyjechać na miejsce i pójść nad rzekę. Wielu lokalnych mieszkańców jest przewodnikami i mają oni małe agencje turystyczne. Wystarczy zarezerwować u nich interesujące nas pakiety. Do wyboru są kilkugodzinne trekkingi za dnia i nocą, rejsy łodzią po rzece, jak i trasy kilkudniowe. Malajscy turyści, których nie ma tutaj wielu, korzystają wyłącznie z rejsów łodziami, a głębiej do dżungli zapuszczają się jedynie zachodni turyści. Rezerwując kilkudniowy trekking, mamy w cenie śpiwory i karimaty oraz niezbędny prowiant. Więc nic specjalnie nie musimy kupować na tę okoliczność. Jedzenie, jak się okazało, jest jednak bardzo ubogie, więc polecam zaopatrzyć się w nie przed przyjazdem do wioski, gdyż nie ma tutaj nawet żadnego większego sklepu. Wyruszamy na przygodę w zielonej dżungli. Start miał być tuż po godzinie 9, ale rozdzielenie prowiantu, później rejestracja przy wejściu do parku. Finalnie wyruszyliśmy o 11. Jak to wygląda w praktyce? Każdy dostaje śpiwór, karimatę, 3 1,5 litrowe butelki wody, 2 puszki kurczaka, jakiś curry chicken w puszce po prostu, 2 zupki chińskie i 1 pomarańcza. I to wszystko musimy sobie załadować do plecaka i nieść przez całą drogę. Przy wejściu do parku, oprócz tego, że też trzeba sobie wykupić permit, czyli tak jak wczoraj, wpisują wszystkie rzeczy, które mamy ze sobą. Przede wszystkim wszystkie plastiki, czyli to, co dostaliśmy, woda i ten cały prowiant i dodatkowo ciuchy, które zabieramy ze sobą. Wszystko, co mamy na sobie i w plecaku, ja mam tylko na sobie, więc było tego mało, ale niektórzy zabrali na przykład 9 par skarpet, nie wiem do czego, albo po 3 pary butów. No i dodatkowo wszystkie jakieś plastiki, kosmetyki, które też mamy ze sobą w plecaku. No i jutro niby na wyjściu będą to sprawdzać, czy mamy to wszystko razem ze sobą. Wszystkie śmieci mamy zabierać ze sobą z powrotem. My jesteśmy tutaj jedynymi chyba osobami, które mają odkryte nogi. Tak, wszyscy są w długich spodniach, w jakichś górskich butach i dodatkowo no jeszcze mają te spodnie spuszczone w skarpety. Bo tak się każdy boi robactwa. No, a czy to robactwo będzie, to zobaczymy. Ja tam w sumie wolę, żeby mnie pogryzły komary czy pijawki, niż miałbym się zaparzyć w tej temperaturze, bo jest tu 40 stopni, zaznaczam. No i pierwszy etap
płyniemy sobie łodzią. Ta podróż ma trwać jakieś 1,5 godziny, no i później zaczyna się trekking. Na łodzi dostajemy lunch, ryż z jajkiem, takim niedosmażonym. Oczywiście jest to bez smaku, nie? Całkowicie. Zero przypraw, ani sosów, no ale przynajmniej sceneria ładna. Aczkolwiek podróż tą rzeką jest bardzo monotonna. Krajobraz jest jednolity, po drodze czasem są jakieś wioski lokalne i to wszystko. Zwierząt poza kąpiącymi się bawołami jak na razie brak. Dotarliśmy na miejsce. Grupa liczy 11 osób plus przewodnik. No i tutaj była krótka instrukcja, jak postępować w przypadku napadnięcia przez pijawki, pająki i tak dalej. Trochę postraszył. No i ruszamy w dżunglę. Tutaj nie ma już mostków plastikowych jak przy wejściu do parku. Tylko jest bardziej autentycznie. Wszędzie unosi się tylko zapach sprayów na komary. Ludzie wyleli na siebie tego naprawdę tutaj litry. Póki co ja tu nie widzę żadnych komarów, żadnego robactwa, nic mnie nie kąsa. Przypominam, że to jest pora sucha. W deszczowej ok, ale teraz raczej wątpię. And this tree, I think already dead. Okay? For me, I go to rainforest. I very scared for the wood. Okay? For the wood falling. I don't know where they went falling. Very dangerous for me. No big tree like this. Only the small branch, this size, long like this, 30-40 meter falling. Falling with you, enough for everything. Only this size, no big tree like this. After you heard the sound, the tree falling close with you, you have 3-5 seconds. Okay, 3-5 seconds, you need choose where you want to go. First, take a look to the top. The branch falling, tree falling close with you, you heard the sound. First, you look to the top and then tree, you need run. You need choose where you want to go. No i dotarliśmy do jaskini, już ogień rozpalony, drewno nazbierane, czas na wieczorną toaletę przed kolacją. Jako że jest pora sucha, nie ma zbyt dużo wody i myć się trzeba tu. Wody jest jakieś 20 cm, no ale no nie ma wyjścia. Woda jest cieplutka. Co ciekawe, pływają tu ryby i pijawki. Ale ogólnie zawsze to jak nic, zawsze się chociaż człowiek trochę schłodzi. Droga przez dżunglę trwała jakieś 4,5 godziny i co ciekawe, te osoby, które najbardziej się bały, pozakrywały się od stóp do głów, wysmarowały się jakimiś repementami na komary i robactwo, zostały pokąsane przez pijawki.
Ja się niczym nie smarowałem, nie pryskałem. Jestem z krótkim rękawem, w krótkich spodenkach, bez skarpet i mnie nic nie pokąsało. Że robactwa nie ma tu żadnego. Widziałem jednego pająka, który tam na mnie spadł z drzewa i to wszystko. Nie ma się czego bać. Trasa jest zróżnicowana, troszeczkę pagórków, trochę przekraczania potoków, trochę bagna, także spoko. A najgorszą rzeczą, która tutaj była na tym treku, to smród od innych ludzi. Wszyscy są tak spoceni, to czuć. Na pewno żadne zwierzę nie podejdzie. Będziemy nocować w sporej jaskini, która ma 2 wejścia. To taka oaza w dżungli, można powiedzieć. Obok jest właśnie rzeczka, że już ogień się pali w środku. Zaraz będziemy gotować kolację i jest całkiem przyjemnie. Aby wejść do jaskini, trzeba się wspiąć po kilku małych skałach, ale nic trudnego, jak widać. I pokazywał nam tutaj przewodnik zdjęcia, że kiedyś do tej jaskini weszły słonie. Nie wiem, jak one tędy weszły, ale zdjęcia są. Słonie tu były. Jaskinia jest naprawdę niezła. Do tej pory jeszcze nigdy nie spałem w jaskini. Kilka razy w bunkrach różnych, więc w sumie podobnie. Ale nie było takich odgłosów jak tutaj, bo już właśnie na wieczór dżungla budzi się do życia. Słychać, że w jaskini mieszkają tysiące nietoperzy. Powinny niedługo już zacząć wylatywać na noc. Niestety nie pokażę wam wnętrza jaskini, bo zostawiłem gdzieś w hotelu latarkę, ale słyszę je. Są tutaj. I zastanawiacie się pewnie, gdzie jest toaleta. A za potrzebą trzeba po prostu wyjść z jaskini gdzieś tutaj w pobliskie krzaki. Trzeba było ze sobą zabrać papier toaletowy. Jakiekolwiek mokre chusteczki są tutaj zakazane. No i oczywiście i tak wszystkie śmieci trzeba zabierać ze sobą, a papier po prostu zakupujemy tutaj w ściółce leśnej. Niestety nie ukąsiła mnie dziś żadna pijawka, a szkoda, bo chciałem wam pokazać, jak to wygląda i co się z tym potem robi. Gdyby kiedykolwiek złapała was właśnie pijawka w takiej dżungli. W Polsce te pijawki żyją w wodzie, więc dopóki nie zanurzymy nóg, nic nam nie grozi. A tutaj one siedzą na drzewach, będą na nas skakać. Jest pora sucha i dzisiaj ich nie było, ale przy potokach właśnie były. Tych tutaj turystów, którzy tak bardzo się bali tych pijawek, to właśnie ich pokąsały. No ale jak już się taka pijawka przyczepi, to nie należy jej siłą usuwać, tylko poczekać, aż ona sobie wypije tą krew i po pół godzinie samo odpadnie i sobie pójdzie. I ranka się zagoi, po 2-3 dniach nie będzie śladu. Oczywiście pijawka ma taki środek, który się nazywa hirudyna, który znieczula po prostu organizm. Jest to bardzo dobre znieczulenie, więc nawet nie wiemy, że ta pijawka się przessała. Nie czujemy zupełnie nic. Dopóki jej nie zobaczymy, na pewno tego nie poczujemy, więc nie ma co wpadać w panikę, to jest bezbolesne. Żadnymi chorobami się też nie zarazimy w ten sposób, a ponoć w porze deszczowej nie da się tego uniknąć, więc jeżeli ktoś się boi pijawek, to w porze deszczowej lepiej niech nie wybiera się tutaj do dżungli, bo z tego, co mówił przewodnik, wtedy wszyscy mają co najmniej po kilkanaście po przejściu takiego szlaku, więc nie ma opcji, żeby zakryć się jakkolwiek ubraniem, czy użyć jakichkolwiek środków, bo i tak te pijawki się do nas przyczepią. Chodzi o jedzenie na tym tripie, tak polecam zabrać swoje, bo jest jeszcze bardziej ohydne niż w wiosce. I do wyboru mamy ryż z cebulą, troszeczkę kapusty, ale głównie z cebulą. Może być ryż z kurczakiem z puszki, ale to jest kurczak z kościami, z głową, z pazurami. Ktoś jest na przykład wegetarianinem, tak jak ja, ale nie je cebuli, no to nie ma tu co zjeść. Dobrze, że zakosiłem jeszcze 2 pomarańcze, które miały być do herbaty. Jako że nie mam latarki, bo zgubiłem, nie można za bardzo pochodzić po dżungli nocą, bo z telefonu gówno widać. Ja coś tam widzę, ale wam nic nie pokażę, bo
Na kamerze jest po prostu czarna dziura. O dziwo, w nocy jest spokojniej i ciszej niż w dzień. Noc w jaskini minęła spokojnie, nie było żadnych gości chyba niespodziewanych. I w sumie nie dziwię się, bo wszyscy tak chrapali, że żadne zwierzę by tu nie przyszło. Więc jak liczycie na słuchanie jakichś dźwięków dżungli po nocy, to nie, tylko niedźwiedzie chrapanie. Warto wziąć korki do uszu, bądź słuchawki, puścić sobie jakąś muzyczkę, bo jak ktoś ma lekki sen, tak jak ja, to ciężko jest zasnąć. Udaję się teraz na poranną toaletę do rzeki. W ogóle jakiś jestem taki połamany, pomimo że było no całkiem przyjemnie chłodno, tak bardzo wilgotno. Przyjemnie się spało niż w pokoju z klimatyzacją. Zapewne bardziej komfortowo. No i więc tak sobie kiedyś spali tutaj aborygeni i pewnie nawet dziś jeszcze śpią co niektórzy. O poranku słychać więcej ciekawych dźwięków. Udało mi się tutaj zobaczyć wiewiórkę i olbrzymią ropuchę. To już jest naprawdę ten moment, że czuję, że śmierdzę, ale śmierdzą wszyscy, więc nikt nie poczuje, że ja śmierdzę. Coś jak po Woodstocku. Bez wątpienia są tutaj też jakieś większe zwierzęta, więc jak się ma szczęście, to uda się je zobaczyć. Przewodnik całą noc czuwał przy ognisku, pilnował, aby wydobywał się dym, bo dym odstrasza zwierzęta, więc dzięki zadymionej jaskini na pewno nic nie przyszło, a żyją tutaj niedźwiedzie, pumy, różne dzikie koty, a już nie wspominając o wężach, pająkach i tak dalej. Są też tygrysy malajskie, ale bardzo ciężko je zaobserwować. Przewodnik, który mieszka tutaj od urodzenia, mówił, że widział tygrysa tylko 2 razy w życiu. No i mnóstwo gatunków małp. Tutaj są ślady pazurów niedźwiedzia, bo żyją tutaj niedźwiedzie. Jeżeli chodzi o odpowiedni ubiór do dżungli, to też nie ma tutaj co przesadzać. Ludzie szli w takich ciężkich górskich butach, zapadali się w błocie, przewracali. Ja sobie szedłem po prostu w zwykłych butach wodnych, które są wygodne. Przechodziłem przez te rzeki, szybko mi te buty wyschły i to jest, myślę, najlepsze rozwiązanie, więc nie przesadzajmy, tu nie ma gór, tu nie ma wspinaczki poza kilkoma kamyczkami. Tak samo jak chodzi o jakieś ciuchy, jeżeli nie masz ciuchów wyprawowych typowo, nie jesteś survivalowcem, to nie ma sensu kupować jednorazowo czegoś takiego na taką wyprawę. Wziąć po prostu najgorsze stare szmaty, bo one i tak pójdą do wyrzucenia. Po tym wszystkim po prostu to wszystko jest i tak w błocie, jest tak brudne, wilgotne, że najlepiej to po prostu wypieprzyć, jeżeli nie są to profesjonalne ciuchy przeznaczone właśnie do tego typu wędrówek. Więc kupić jakieś najtańsze na targowisku tutaj nawet i wyrzucić. Czy długie spodnie są potrzebne? Uważam, że nie ma sensu się parzyć. No w porze deszczowej, kiedy tych pijawek jest dużo, ok, ale tak jak teraz mamy porę suchą, bez sensu. Komary pogryzły mnie w hotelu, kiedy spałem tutaj w wiosce. Tutaj nie ugryzł mnie ani jeden komar, a w pokoju w hotelu było ich mnóstwo. Musiałem w nocy założyć moskitierę. Innego robactwa tutaj nie stwierdziłem, więc to wszystko jest mocno przesadzone. Niepotrzebne są żadne replementy, niepotrzebne są długie ciuchy. To wszystko to jest bzdura. Czy warto w ogóle iść na taką wyprawę? Jeżeli chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę w najstarszej dżungli na świecie, to myślę, że tak. I cena jest też jak najbardziej atrakcyjna. 280 ringgitów, czyli około 250 zł. Wszystko jest zorganizowane w miarę profesjonalnie, jak na Malezję przystało. Śpiwory są czyste, wyprane, naczynia też są czyste, wszystkie standardy higieniczne zachowane na tyle, ile da się je zachować w takich warunkach. Czego nie mogę powiedzieć na przykład o Indiach, na podobnych tego typu wyprawach. Tak, tutaj jest naprawdę super i myślę, że każdy będzie zadowolony. I to jest przygoda dla każdego, a no nie. Na pewno nie dla dzieci, chyba tutaj w ogóle są brane od 12 roku życia tylko, czy 14. Na pewno nie dla osób z problemami typu astma, serce, krążenie. No może być ciężko, a tutaj pomocy żadnej nie ma. Tutaj nie ma zasięgu, żeby dotrzeć do rzeki, skąd może w ogóle zabrać łódka. Jest to kilka godzin drogi w ogóle do tego miejsca.
skąd wyruszamy. Karetka jedzie 2 godziny z najbliższego miasta. Byłoby ciężko, więc lepiej nie ryzykować. No i trzeba uważać, żeby sobie tutaj czegoś też nie złamać, bo transport będzie długi i ciężki do szpitala. Więc jeśli chcesz przeżyć taką namiastkę dżungli, no to wystarczy sobie przyjechać tutaj do samego wejścia do parku, no i tam pochodzić po tych szlakach po prostu przy rzece. Myślę, że to jest wystarczające i w sumie widziałem tam więcej zwierząt niż tutaj, więc one tam i tak sobie podchodzą, żeby coś pewnie zjeść od ludzi. Teren jest zróżnicowany, i skały, i jaskinie, i las, i bagna, i rzekę. Dość ciekawa trasa tego rejs łodzią, ale nie planujcie wycieczki tak, żeby wypadała w piątek, bo w piątki Canopy Walk są zamknięte, więc nam wtedy jak gdyby to przepada ta atrakcja. Kończymy nasz pobyt w jaskini, składamy obóz i ruszamy w drogę powrotną. Jak się udało, pijawka się przyssała, także pół godziny i po strachu będzie. Jak w dżungli zabraknie wam wody, to można napić się po prostu z tyczki bambusowej, która gromadzi w środku wodę. Można też z liany, jak Tarzan. I pijawka sobie już poszła i zostało tylko trochę krwi. Całość bezbolesna, nie ma się czego bać. Po kilkugodzinnej wędrówce wracamy nad rzekę, gdzie można wreszcie zażyć kąpieli i zmyć z siebie błoto. Zanim jednak wsiądziemy na łódź, odwiedzimy jeszcze wioskę lokalnego plemienia Orang Asli, żyjącego od 1000 lat w dżungli. Wioska ta nie jest pokazówką pod turystów i nie dociera tutaj wiele grup. Dla turystów mieszkańcy jednak przygotowali pokaz tradycyjnego rozpalania ognia bez użycia zapałek. Można było też spróbować swoich sił w strzelaniu dmuchawką do starego klapka. Tego typu broni wyposażonej w zatrute strzałki lokalne ludy używają do polowań od 1000 lat. Dla mnie jednak najciekawsza jest możliwość podglądania codziennego życia ludzi, którzy są odcięci od cywilizacji. Na koniec wyprawy jeszcze zatrzymaliśmy się w wiosce lokalnej i tutaj mieszkają lokalne plemiona i nie są to Malajowie. Do końca nie wiadomo, skąd oni się wzięli, no przypominają troszkę Żydów afrykańskich, więc jest teoria, że przybyli tu przed wiekami z Afryki, ale antropolodzy do końca nie wiedzą. I zamieszkują oni właśnie tereny w środkowej Malezji. Tutaj rejon Taman Negara i Cameron Highland, tam też natknęliśmy się na ich wioskę, tylko tam była gdyby taka urządzona przez państwo, bardziej nowoczesna. A tutaj jest to taka epoka kamienia łupanego, można powiedzieć jeszcze. Aczkolwiek widać, że dotarły do nich zdobycze techniki, na przykład plastik, bo jest mnóstwo świeci. Mają też jakieś tutaj takie proste prysznice, sanitariaty. Jako że wioskę odwiedzają często słonie, całe jedzenie jest zgromadzone na drzewie. W tej wiosce mieszka około 70 osób. Są to plemiona koczownicze, więc spędzają po kilka miesięcy w jednym miejscu. Wyzbierają po prostu owoce z okolicy, połowią trochę zwierzyny i przenoszą się w kolejne miejsce. Akurat tutaj są teraz blisko rzeki, zaczęła się pora sucha, więc będą mieli tutaj bezpiecznie przez kilka miesięcy. A później, kiedy przyjdzie monsun, ta rzeka po prostu zaleje to miejsce, więc będą musieli się stąd wynieść i zbudować sobie gdzieś nową wioskę wyżej po prostu, gdzie będzie bezpieczniej.
Widać, że mieli tutaj baterie słoneczne. Ktoś im dał, może rząd Malezji, ale to wszystko jest no, rozwalone. Leżą one sobie tutaj w tych śmieciach. Ich to po prostu nie interesuje za bardzo, żeby korzystać z prądu. W sumie co oni tu mogli mieć? Jakieś światła pewnie. Bo też widzę jakieś stare lampki porozrzucane. Telefonów raczej nie mają, więc tak wygląda taki domek. Tu mata, troszkę przyborów kuchennych, jakieś 2 garnki, czajnik, parę plastikowych butelek, które my normalnie wyrzucamy, a im się tutaj przydają. Możemy się cofnąć o 1000 lat wstecz. Jakby w zasadzie nie plastik, który przytaszczyli tutaj. To by to było wszystko w oryginale, no ale widać, że ci ludzie chyba niechętnie chcą jak gdyby wkroczyć do czasów obecnych i poddać się postępowi technologicznemu. Jak widać, prądu nie używają, za wiele im do życia potrzebne nie jest. Tak w tej chwili my bez prądu, bez naszych zdobyczy techniki w większości zginiemy, ale oni sobie poradzą, oni przeżyją tutaj, tak jak żyli od wieków. Na nich się nic nie zmieni. Jeżeli wybuchnie III wojna światowa, nie będzie prądu, załamie się produkcja światowa żywności, dla nich to nie zmieni w ogóle sytuacji. I widać, że porządek też jest im obcy, bo wszystko rzucają pod siebie. Do tej pory to jakoś wszystko, powiedzmy, pochłaniała ziemia, bo nie znali plastiku, a teraz jednak ten plastik no, zostanie i mimo, że to jest park narodowy, my musimy tutaj wszystko zabierać, to co przyniesiemy. Oni nie muszą i porwie to później rzeka. W drodze powrotnej jeszcze zafundowali wszystkim trochę takie pomoczenie. Płyniemy z falą przez takie progi wodne, to woda wlewa się na łódź. Wszyscy są mokrzy. Tak, coś ale rafting. Tym akcentem kończymy tę pasjonującą wyprawę. Taką przygodę mogę polecić z czystym sumieniem każdemu. Przestrzegam Was jednak przed wybieraniem się w te rejony podczas pory deszczowej. I nie chodzi mi wcale o pijawki, gdyż są one najmniejszym problemem. Rzeka potrafi gwałtownie wylać, zalewając całą wioskę i jedyną drogę dojazdową odcinając to miejsce od świata. My już opuszczamy rejon Taman Negara i udajemy się na dalszą eksplorację stanu Pahang. W następnym odcinku czekają więc na Was potężne jaskinie, klimatyczne hotele w środku dżungli, rajskie plaże oraz stolica stanu, czyli miasto Kuantan. Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i zostawić łapki w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!